Witam i zapraszam na Hojczana 4, gdzie jako ostatni komuniści na świecie Polską będziemy odpierać nawałę wszechświatowej, monarchistycznej, imperialistycznej koalicji. Dokładnie tak. My jako Polska, jako jedyni polecimy w komunę, a wszędzie, gdzie się da, dookoła postawiam monarchię i naszym celem jako Polska będzie przetrwać, a co więcej, wyzwolić robotników, miast i wsi, ludu pracującego, wszystkich sąsiednich krajów spod monarchistycznego jarzma. Zapraszam bardzo serdecznie. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Także jako Polska lecimy w nasze drzewko komunistyczne. Swoją drogą trochę szkoda, że ta polska scena modów do Hojczana na Polskę, typu tam Historical Poland i to wszystko poumierało. I trzeba grać na smutnej postawce. Ale to nic, wykorzystamy komunistyczną Polskę na maksa, aby uratować świat przed imperialistycznymi monarchiami, bo wszędzie będą, gdzie się da, poustawiać monarchię. W Niemczech Kaiser, we Francji Bonaparte, w Turcji Osmanowie, w Rosji car powróci, w Anglii pojawi się Edwardzik i wszędzie, gdzie się dało, będą monarchie. Także mam nadzieję, że czeka nas wojna totalna z monarchiami jako Czerwona Rzeczpospolita. Drogę do Czerwonej Rzeczpospolitej najlepiej rozpocząć od czego? No od czego? Od strajku chłopskiego. Także zorganizujemy strajk chłopski, a jeszcze na wstępie dodam, że jak ktoś ma za dużo Hojczana, to przypominam, że wystartowała seria z Europki Universalis 4 na trzecią Odyseję, gdzie Bizancjum ewakuujemy się do Ameryczki, gdzie modyfikacja lorowo-fabułkowo-mechaniczkowo przygotowuje nas na emigrację z Bizancjum do nowego świata i budowę nowych Rzymów. Polecam bardzo serdecznie. My natomiast odrzucamy bizantyjski przepych i skupiamy się na polskiej drodze do rewolucji. W Niemczech wybucha wojna domowa, która przywróci Kaisera, my natomiast szykujemy się do naszej rewolucyjnej wojny domowej, gdzie będziemy poszczególne stejciki przyłączać do ruchu powstania chłopskiego. U nas zaraz wybuchnie rewolucja chłopska, ale spójrzcie jaki Enzik ma Adi. Zobaczcie jak ładne kółeczko wokół Berlina i nasz malarz pokojowy broni się do końca przed wojskami wiernymi Kaisera. Piękne oblężenie stolicy Niemiec. Ja, wojna, totalna rewolucja w Polsce, Polski Związek Chłopski pod przewodnictwem Mikołajczyka póki co uwolni chłopów i robotników miast i wsi. Ja, totalen Krieg. Dobra, sorry. Ciężkie walki na południu, z Lwowa zrobiliśmy kociołek, natomiast tutaj mamy przebicie i nasze dywizje pędzą na Warszawę. Ależ tu się soczysty kociołek szykuje. Nie dość, że zdążyliśmy do Warszawy przed 10. Polską sanacyjną dywizją, to jeszcze tutaj wyciągnęliśmy nasz kociołek i zrobimy kociołek w Kielcach z żołnierzy imperialistycznych, zdrajców. Tak obecnie wygląda polski Civil War, dzięki zajęczemu geniuszowi zdobywamy miasta bez większego oporu i bitwy z oponentami, żeby nie niszczyć naszego polskiego potencjału. Jak dobrze pójdzie, to zaraz sanacyjni imperialiści skapitulują. Proszę bardzo, i przy niewielkich stratach własnych udało się zakończyć wojnę domową i dużo sprzętu żeśmy odzyskali. A Niemcy dalej się tłuką, Adi dalej trzyma swój język w Wiedniu, znaczy w Berlinie, natomiast w Węgrzech pojawili się Habsburgowie. Ciekawe, kiedy odpali się radziecka wojna domowa. Kiedy oni będą pogrążeni w wojną domową, fajnie byłoby uderzyć na wschód. Obecnie Polski Związek Chłopski, który powoli przeistacza się w Wielką Czerwoną Rzeczpospolitą, jest chyba zbyt słaby, żeby być stroną w rosyjskiej wojnie domowej. A szkoda. Moglibyśmy teraz ruszyć na wschód, kiedy tam trwa chaos. Polski Związek Chłopski to odrębny byt i tym samym powołujemy do życia Polską Rzeczpospolitę Chłopską pod przewodnictwem tej miłej pani i rozpoczynamy polską drogę do socjalizmu, a właściwie wszechświatową drogę do socjalizmu. Przypominam, jesteśmy ostatnim komunistycznym krajem na świecie. Diabeł powrócił na tron niemiecki. Ty, a prewencyjne uderzenie na Niemcy? Teraz? Prewencyjne uderzenie naszymi 27 dywizjami. O, wojna z Niemcami, tak. Czerwona flaga na Reichstagu. O, kolejny diabeł, Napoleon VI. No patrz jak się dobrali, sami imperialiści. Tu jeszcze Edwardzik jest Edwardzik. Patrz jakie trójca klika imperialistyczno-monarchistyczna. O, wojna totalna nadchodzi. Tymczasem druga rosyjska wojna dobiega końca i... Czy wy poszliście w szogunat japoński? Więcej imperializmu aż po sam Pacyfik.
Walczycie z tymi wszystkimi klikami dookoła, które was się powyzwalały. Ale tu będzie burdel na tym save'ie. O, to będzie piękne. Gapisz mi się na Włochy? Gapisz mi się na Włochy? Królestwo Litwy zgłasza pretensje do naszego tronu. Czyżby Litwinom zamarzyła się odbudowa monarchistycznej Rzeczpospolitej? Nie poddamy się tak łatwo. Zwłaszcza, że szykujemy wprowadzenie bałtyckiego socjalizmu. Jakby co, to my się tylko broniliśmy, to oni nam zaczęli grozić wprowadzeniem monarchizmu, także prewencyjna wojna, aby bronić naszych chłopów, robotników, miast i wsi, także naprzód, ura, Polacy uderzać! Imperialiści z Estonii, Finlandii oraz z Łotwy wysłali wsparcie dla Litwinów, więc to będzie kolejny pretekst, aby wypowiedzieć wojnę kolejnym monarchistycznym, imperialistycznym klikom bałtyckim. A to czechosłowaccy zdrajcy wbili nam nożyk w plecy, kiedy wyzwaliliśmy bałtyckich wataszków. A więc wojna. Władysław Anders na szybkości. Polecisz uratować południe. Fortu wokół Lwowa może nie ma, ale pod Warszawą marsz Czechów do morza zatrzymamy. Dosłownie, Pepików zatrzymaliśmy na przedpolach Warszawy, a teraz będziemy musieli całą tą ich armię póki co utrzymać naszymi 20 dywizjami, a że nie zakończymy wojny na północy. Nasza Armia Czerwona właśnie skończyła wyzwalać ostatnie prowincje wśród bałtyckich wataszków. Na razie do Finlandii nie mamy jak się dostać, bo nasza zaawansowana Armia Czerwona nie posiada technologii desantowej, a wpław nie przepłyniemy. Także Wieniawa ze swoją armią robi koncentrację pod Zamościem i zrobimy kontrofensywę. Jak dobrze pójdzie, to odetniemy większość wojsk czechosłowackich na naszych ziemiach. Haha, Liberia sama dołączyła! Liberia sama dołączyła do nas jako marionetka z celu narodowego. Liberia to dopiero początek. Cały kontynent afrykański będzie już niedługo czerwony. Być może sprawa czechosłowacka rozwiąże się szybciej niż każdy by się spodziewał, ponieważ Polak-Węgier dla dwa bratanki to nie jest tak, że my idziemy w komunę, oni idą w Austro-Węgry monarchistyczne, ale jednoczy nas wspólny wróg, czyli Czechosłowacja. A dywizje Wieniawy właśnie kończą zbierać się w okolicach Zamościa. Że wielkie uderzenie Armii Czerwonej, wyzwolimy nasze miasto spod pepikowej okupacji. I jak powiedzieli nasi towarzysze broni, biegiem, biegiem, biegiem. Będziemy się przebijać niczym czerwony walec i odzyskiwać nasze tereny spod czeskiego panowania. O tak, wielka kontrofensywa z Nadbugu. Przez Zamość przebijamy się już na pierwsze linie gór. Nie no, pięknie żeśmy to rozpykali. Nawet pomoc Węgrów nie byłaby aż taka potrzebna, ale skoro już są, to teraz idzie dużo, dużo łatwiej. I mam nadzieję, że większość ziem czechosłowackich zostanie wyzwolone przez Armię Czerwoną. Polską Armię Czerwoną. Jakie piękna fabułka, jakie piękne lore tu się tworzy. Haha, Bratysława zdobyta, Praga poddała się bez walki. Nie dość, że to oznacza kapitulację Czechosłowacji, to jeszcze czechosłowacki przemysł wpadnie na nasze imperialistyczne, komunistyczne łapska. O tak. Panie Wieniawa, to jest wielki krok dla naszej Armii Czerwonej. Pierwszy desant w historii, zobaczymy jak sobie poradzimy. Na wybrzeżu Finlandii 7 naszych dywizji. Niech się desantuje. Koronacja Władimira, oj. Oj, Władimir, a my właśnie szykujemy się do inwazji na... Wow, Białoruś tu całkiem sporo dywizji wystawia, jak no małego karypelka. Za 50 dni będzie Wargol. Dobra, jest desant. Port jest niestety broniony, ale prowincje dookoła powinny zostać zdobyte właśnie, bez walki. Czekaj, czy Helsinki były puste? Serio? Ja się desantuję na Turku. Oj, boty w Chojcu, coś pięknego. Dobra, magicznie zrespili dwie dywizje, ale Turku właśnie powinno być nasze, a to pozwoli, że cała armia Wieniawy będzie miała porcik zaopatrzeniowy i poleci do Finlandii szerzyć rewolucję. Piękna polska granica, nieprawdaż? Nieprawda, że piękna polska granica od Czechosłowacji po koło podbiegunowe. Kolejny krok na walce ze światowym imperializmem. Nasza Rzeczpospolita Czerwona zaatakuje Bałkański sojusz, któremu przewodzi Rumunia. Zobaczymy, czy nasza Armia Czerwona poradzi sobie z rumuńsko-węgiersko-bułgarskimi siłami. Także wypowiadamy wojnę. O, lecimy. Ej, na granicy to my ich masakrujemy. Na granicy my ich masakrujemy. Plan jest taki, że lecimy na razie szybko, żeby odciąć Węgry od Rumunii. Potem odsamotnione Węgry kapitulujemy, niszczymy wszystkie armie i wlewamy się tutaj tymi ścieżynkami do Rumunii.
Polska Armia Czerwona, jakie to jest piękne, jak to wszystko pięknie młóci i masakruje. O, naprzód Polacy, uderzać, czerwona husaria. O tak. Przecięliśmy Węgry na pół, Budapeszt zdobyty, teraz likwidujemy resztki ich armii, które znajdują się po tej stronie Dunaju. Świetnie, Królestwo Węgier kapituluje, tu jeszcze mamy dywizję do dokończenia. Francuski imperializm pcha nowego Napoleona w Niderlandy, my natomiast rozpoczynamy operację rumuńskie wyzwolenie i przebijamy się przez Mołdawię, żeby ominąć góry i skapitulować kolejnych monarchistów. Dla ekspertów na pytanie, jaką doktrynę wybrała Armia Czerwona, to oczywiście jedną prawilną, dla komunistów zmasowanego ataku, koncentracja operacyjna. Ja, totalny Greek, dobrze. Czy wy chcecie powiedzieć, że Francja przegrywa z Belgią? Nie no, dobra, to by było zbyt śmieszne. Oni też walczą z Edwardzikiem. O, oni też z Niemcami? Ale się odwali... Oho, cholipka. Cholipka, trzeba chyba po Bałkanach wjeżdżać w mocarstwa centralne i ratować Francję. Oj, trzeba. Wyzwolimy jugosłowiańskich robotników. Jugosławia jest papetem Włoch, najszybciej na nich zrobimy Wargola, a Francuzi stracili Maginota i się bronią desperacko, dlatego musimy się śpieszyć z otwarciem drugiego frontu. Właśnie Chiang Kai-shek podbił Mao, ale nie bójcie się, nie będzie mało komunistów na świecie, bo jest nasza wielka czerwona Rzeczpospolita, także nie ma mało, ale jest nie mało komunistów, hehe, taki mało śmieszny żarcik. Żarciki o mało nigdy się nie znudzą. Ej, no ładnie ci Francuzi ich na rzekach zatrzymali, tu kociołek, desancik jakiś likwidują, no zając w szoku, jak sobie Francuzi radzą. Dobrze, niech trzymają, jeszcze 2 miesiące i wchodzimy do wojny. Wargol przygotowany, a więc zaczyna się wielka wojna naszych czasów. Sojusz komunistycznych, wolnych narodów Europy kontra imperialni monarchiści pod wodzą krwiożerczego imperialistycznego Kaisera. Kto zwycięży? Kto przegra? Czyja ideologia zatriumfuje? Francja prosi pakt nieagresji i to jest ten potężny Napoleon, który musi błagać polskich komunistów o pomoc. Nie, panie Napoleonie, na ciebie też przyjdzie pora. Plan jest taki, że tutaj puszujemy, jeżeli chodzi o granicę niemiecką, bo wszystkie dywizje chyba są we Francji, tu było pusto. Jugosławię atakujemy tym, czym mamy. Resztkami, natomiast na północy, gdzie jest granica z monarchistyczną Szwecją, bronimy się na tej rzece przy Supply-Habyku. Odrodzeni kraju Związek Republik Socjalistycznych. Polska i Litwa ponownie stały się jednym tworem, tym razem socjalistycznym. Skoro Bóg jest z nami, kto jest przeciwko nam, no nie wiem, czy w socjalistycznym raju by wzywali Boga do tworzenia państwa. Natomiast Imperium Dziebaka nałożyło na nas embargo. O nie, co my teraz zrobimy? Upadek Berlina. Ej, idzie nadzwyczajnie dobrze. Nic nie zatrzyma polskiej machiny. Niemcy musieli panicznie przerzucić część dywizji na front wschodni. Nie spodziewali się polskiego uderzenia polskiej armii, polskiego lotnictwa, które częściowo dominuje, częściowo nie nad powietrzem. Potężne ofensywy, tak jak potężna polska armia. Czy zdążymy, zanim Francja skapituluje? Bo jak Francja skapituluje, to będzie trochę problematycznie. Bo wtedy wszystkie armie niemieckie i mocarstw centralnych przybędą do nas. Póki co, pan Napoleon robi kawał dobrej roboty. No i co, panie Kaiser? Było rzucać wyzwanie polskiej machinie wojennej. Armii Czerwonej nic nie zatrzyma. Żaden imperialistyczny rzezimieszek nie da rady. Cesarstwo niemieckie kapituluje. Idealnie. Po prostu idealnie. Panie Sosabowski, pan masz bojowe zadanie. Pan z strony Danii przetransportujesz się do Szwecji. Ale tu jest burdel, ale tu jest młyn. Brytyjczycy broją teraz odwróconej, w sumie mamy bitwę, jakby nie patrzeć, w Ardenach. Odwróconej linii Renu bronią, chociaż nie, my Ren przekroczyliśmy. Ale Brytyjczycy próbują powstrzymać nasz marsz. A, bo to takie buty się zrobiły, bo Francja dołączyła do sojuszu japońsko-rosyjskiego, więc to tam pewnie Rosjanie i Japończycy bronili Paryżu, Orleanu przed imperialistycznymi kajzerami. No dobra, jedna monarchia upadła, w sensie sojusz monarchistyczny upadnie, zostanie nam drugi, sojusz francusko-rosyjsko-japoński. Przez tego włoskiego karypla, który się wyzwala w całej mądrości paradoksowej, striggerowało nam od razu wojnę z Francją i Rosją. Bo oni wypowiedzieli temu wojnę, to jest nasz papet i od razu mamy wojnę z ruskimi. A jak widzicie, granica pusta i długa. Nie wiem, przeraża mnie. Na szczęście Francja skapitulowała, Imperium Francuskie skapitulowało przed Brytyjczykami, kiedy my zaczęliśmy podchodzić pod Dunkierkę, Calais. Teraz musimy zająć to z sojuszu kajzerowego, tak, mocarstw centralnych.
a potem szybko na wschód na wspólnotę rosyjsko-japońską. Masowy pobór do Armii Czerwonej, towarzysze! A, 21 dywizji, liczyłem na takie epickie 76. No dobra, ale niech będzie 21 dywizji, które spróbuję na razie zatrzymać Rosjan na fortach w Lwowie, których jeszcze nie ma. Organizujemy pierwszą linię obrony na wschodzie, ale nie wiem kiedy Jugosławia się wyzwoliła, odbiła, coś skapitulowało, zmieniło się, bo im idealnie granice się wyzwoliły, także nie wiem co tu się zrobiło, coś tam skryptowo, także trzeba będzie Jugosławię odbić. Już tu armia leci, która właśnie skończyła podbijać Szwecję, którą utracimy na rzecz wojsk rosyjsko-japońskich, bo ich nie utrzymamy. Kutrzeba robi ostateczny Enzig w Finlandii. I tak właśnie walczymy o wielki, czerwony napis na mapie. Oż ty szczurze brytyjski, ty będziesz się na nasze komunistyczne ziemie desantować? O ty bandyto jeden. Dobra, panie Marian Kukiel, pan bronisz wybrzeża. Panie Wieniawa, pan przechodzisz do historii. Polska Armia Czerwona puszuje Cieśninę Sycylijską, jak niegdyś Niemcy na Enzigu. Jeszcze polskie samoloty tu latają. Dobrze. Powiedz stop imperialistycznym desantom w Normandii. Trzymaj zawsze armię w pogotowiu. Polecam. Znajomy imperialistycznego zająca. Teraz pasjonujący podbój Związku Radzieckiego na autopusu. Zobaczymy, czy starczy nam polskich czerwonoarmistów, aby dotrzeć i wyzwolić Moskwę spod panowania carów. A bo stolicą Rosji w ogóle jest Sankt Petersburg, a nie Rosja. Od carscy imperialiści. Nie wiem, czy to jest kluczowe dla naszej wszechświatowej czerwonej rewolucji, ale właśnie drugi emirat Kaukazu Północnego skapitulował. Wspaniałe wieści. Jedna grupa naszej armii puszuje na północ, po czym jest odcinana przez japońskie zgrupowanie, które się zesantowało, które jest puszowane przez naszą kolejną armię rezerwową. O, Rominium rosyjska kapitulowało. Great sukces. Teraz problem jest, żeby się dostać do Japonii. Zgromadziłeś jakieś 100 dywizji, bo czekasz, aż się tobie przygotuje desant na Brytyjczyków. Tymczasem Brytyjczycy po raz kolejny desantują się na Normandię. No surprise. W ogóle nasza komunistyczna Rzeczpospolita miliarda narodów ma tyle wiatraczków, że wiatraczki dają nam tyle wywiadu, że wiemy gdzie, co, jak mają Brytyjczycy rozstawione na wybrzeżu. Także wysyłamy naszą flotę. Mądry brytyjski bot broni tylko kanału La Manche, a tutaj dookoła już nie pływa, także kolejny plusik dla kajecika dla paradoksu. Nasze 10 dywizji marinesów płynie bezpośrednio na Newcastle. No i desant załatwiony. Naprzód, towarzysze, trzeba opalić imperialistów zasiadających w Londynie. Wyzwolimy Wyspy Brytyjskie spod imperialistycznego jarzma. I mam nadzieję, że to zakończy chociaż jedną wojnę, gdzie Brytania jest majorem. Nie, bo Indonezja dostała majora. Ja cię. Uwielbiam Paradyż. Uwielbiam Paradyż i Hoi-4. A nie, jednak nie jest majorem, czyli fake info. Możemy chyba uznać, że wszystkie monarchie, imperia i inni imperialiści w Europie zostali obaleni. Mamy jeden zdrowy, szczęśliwy, czerwoniutki Związek Republik Socjalistycznych pod oczywiście polskim przewodnictwem. Polska znalazła się w swoich naturalnych granicach oraz, co ciekawe, jak grasz pod komunę polską, to bardzo szybko, dosłownie błyskawicznie wbijasz 100% posłuszeństwa. I można by się bawić robienie w tych papetów kolaborujących, ale po prostu od tak, grając Polską pod komunę z tymi boostami, tworzysz 100% posłuszeństwa w okupowanych prowincjach. Ale nie, tak poważnie myślę, że świat jest wystarczająco czerwony, a dalsze zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości raczej nie mają miejsca. Co ciekawe, w Ameryczkach MacArthur przejął władzę, więc moglibyśmy mieć jeszcze gigantyczny pojedynek Polski z Ameryką, właściwie komunistycznego Związku Republik Socjalistycznych Eurazji z Ameryką, ale nie chce mi się podzieć tej floty, także tu postawimy kropkę, jeżeli chodzi o polskie czerwone imperializmy. Polska Armia Czerwona świetnie się spisała. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć, cześć.